Historia, którą chcę Wam dziś opowiedzieć, to historia miłości. Mojej miłości do Polski i języka polskiego. Cześć, jestem Lukas, lucalampariello.com i opowiem Wam dzisiaj, jak i dlaczego zakochałem się w języku polskim i jak się go nauczyłem. W Polsce byłem po raz pierwszy w 2007 roku z 2 kolegami. Podróżowaliśmy wtedy po Europie, a naszym pierwszym przystankiem była boska Praga. Po 5 dniach w Pradze pojechaliśmy do Krakowa, a naszym kolejnym celem podróży był Budapeszt. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać po Polsce, ale na pewno nie spodziewałem się, że Kraków to tak piękne i pełne życia miasto. Niestety ja i moi koledzy mieliśmy czas tylko na to, żeby zwiedzić centrum. To jest Stare Miasto, Oświęcim i Wieliczkę. No i to by było na tyle. Zaplanowaliśmy na Kraków tylko 2 dni. I cóż, te 2 dni były krótkie, ale niezapomniane. Wiedziałem, że jeszcze tam wrócę. I tak też zrobiłem. 4 lata później, w 2011, Richard Simkont, sławny poliglota i mój kolega, zaprosił mnie do Poznania. Bardzo się ucieszyłem, że będę mógł spędzić z nim trochę czasu. Parę dni wcześniej Richard zakumplował się z pewnym Polakiem, Michałem. Bardzo fajnym chłopakiem, który też kocha języki i jest poliglotą. Michał znał Richarda z filmików na YouTubie i chciał, że po prostu rozpoznał go na ulicy. Spędziliśmy razem sporo czasu. Tym razem miałem więcej czasu, żeby cieszyć się Polską, Poznaniem, towarzystwem Richarda, Michała i innych Polaków. Podczas mojego pobytu w Poznaniu zyskałem lepszy obraz języka i kraju. Strasznie podoba mi się to, jak Richard wchodził w interakcję z Polakami. Kiedy wróciłem do domu, polski trafił na moją listę najważniejszych języków do nauczenia. Kupiłem kurs Assimil, czyli metody, z której korzystam, obok mojego tłumaczenia dwukierunkowego, żeby zbudować solidne fundamenty języka. Jednak do tego nowego projektu językowego chciałem podejść trochę inaczej. Chciałem zacząć mówić od początku. No, powiedzmy, że prawie od początku. Byłem przekonany, że to możliwe, bo kiedy zaczynałem uczyć się polskiego, to znałem już rosyjski. Czy to mi w czymś pomogło? I tak i nie. Wytłumaczę, o co mi chodzi. Znajomość jednego języka z danej rodziny językowej bardzo ułatwia zrozumienie mechanizmu działania podobnych języków. Polski i rosyjski mają sporo wspólnego słownictwa. Składnia też jest bardzo podobna, nie mówiąc już o bardzo podobnym systemie przypadków. Innymi słowy, moja znajomość rosyjskiego okazała się nieoceniona. Ale łatwo można popełnić błąd, myśląc, znam rosyjski, więc z automatu nauczę się polskiego i szybko zacznę mówić po polsku. Nic z tego. Rosyjski i polski to 2 różne języki. Kiedy pierwszy raz byłem w Krakowie w 2007, próbowałem porozumiewać się po rosyjsku, szczególnie w sklepach, z marnym skutkiem. Pamiętam, jak raz chciałem kupić coś w piekarni po rosyjsku. Dziewczyna, która tam pracowała, była totalnie zdezorientowana, ale uśmiechnęła się, kiedy tylko usłyszała to jedno znajome słowo – chleb, które, tak się składa, brzmi prawie tak samo. Tak więc, jeśli znasz jeden język słowiański, zanim zaczniesz uczyć się drugiego, to ma to swoje plusy i minusy. Twoim zadaniem jest maksymalnie wykorzystać plusy i zminimalizować minusy. W tej kwestii kluczowe znaczenie ma wyczucie czasu. Moja rada jest taka: nie zaczynaj uczyć się kolejnego języka, jeśli nie masz naprawdę solidnych podstaw pierwszego. W przeciwnym razie ryzykujesz, że będą ci się mieszać. Jeśli chodzi o kwestie techniczne w nauce polskiego, to jednym z najbardziej fascynujących aspektów była dla mnie wymowa. Na początku, kiedy słuchałem tego języka, to dla mojego niedoświadczonego ucha brzmiał on jak mieszanka języka słowiańskiego i francuskich dźwięków. Tak, polski ma głoski nosowe. O i e. Ale tak naprawdę to wcale nie są trudne. Żeby szybko się ich nauczyć, wystarczy skuteczny trening. Tak naprawdę prawdziwy koszmar to spółgłoski, a konkretnie zbitki spółgłosek. Nieprawdopodobnie kombinacje dźwięków, od których do dziś pęka mi głowa. Jeśli waszym językiem ojczystym nie jest polski, to spróbujcie wypowiedzieć te słowa.
doświadczenie, umiejętność, bezwzględny, szczęście, Brzęczyszczykiewicz. Masakra, nie? Już rozumiecie, o co mi chodzi? A to dopiero pojedyncze słowa. Wyobraźcie sobie teraz, połączyć je w jedno zdanie. Spróbujcie powiedzieć na przykład: Brzęczyszczykiewicz bezwzględnie ma szczęście, doświadczenie i umiejętności. Jak widać, nawet po latach nauki polskiego nadal mam problemy z wymówieniem pewnych słów. Ale jest też dobra wiadomość. Po polsku czyta się generalnie tak, jak się pisze. Mówiąc inaczej, ortografia jest całkiem prosta. Jeśli zrozumiesz strukturę dźwięków i w naturalny sposób połączysz ją z językiem pisanym, dużo słuchając i czytając jednocześnie, i jeśli będziesz pracować nad tym od samego początku, to ten proces jest całkiem prosty. A potem idzie już z górki. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć wideo na temat tego, jak uczyć się wymowy języka polskiego. A w jaki sposób zacząłem mówić po polsku? W 2012 zacząłem wymianę językową z Joanną, dziewczyną, którą poznałem przez internet. Zrobiliśmy tandem językowy. Raz w tygodniu ja uczyłem ją hiszpańskiego, a ona mnie polskiego. Oboje uczyliśmy się powoli, ale robiliśmy postępy. Nie uczyłem się intensywnie, bo moim priorytetem były wtedy inne języki, ale szedłem do przodu, powolutku. W 2014 byłem w Poznaniu na warsztatach zorganizowanych przez Michała, a potem dostałem zaproszenie do programu Pytanie na śniadanie. To był program na żywo i wierzcie mi, zjadały mnie nerwy. Kiedy czekałem na nagranie, stres stał się coraz większy. Byłem przerażony, ale z perspektywy czasu wiem, że gdybym nie wziął udziału w tym programie, to straciłbym ogromną szansę, żeby pójść naprzód. Ostatecznie wywiad poszedł dobrze, a to doświadczenie dało mi ogromny zastrzyk pewności siebie. Bo widzicie, większość ludzi boi się mówić w języku obcym nie dlatego, że nie potrafi mówić dobrze, nie. Boi się tego, co nieznane, a to właśnie dzięki akumulacji doświadczeń stopniowo stajemy się silniejsi. Pewność siebie i biegłość są nierozerwalne, a pewne doświadczenia to dosłownie przełomy na drodze nauki języka. Przeskoczmy szybko do kwietnia 2016. Poleciałem wtedy do Wawy, żeby pracować razem z Konradem nad naszą wspólną książką. Konrad to znany polski poliglota, którego miałem przyjemność poznać podczas warsztatów zorganizowanych przez Michała w Poznaniu. Dzień wcześniej zaczął boleć mnie ząb. Bolał mnie już, kiedy byłem na lotnisku. Było tak źle, że musiałem pójść do pierwszego, lepszego dentysty, jakiego znalazłem. I wiecie co? Okazało się, że to naprawdę świetny dentysta. Jego podejście i przede wszystkim leczenie okazało się tak fantastyczne, że zdecydowałem, że to już będzie po prostu mój dentysta na lata. Dentysta w Wawie to idealna wymówka, żeby często jeździć do Polski. Można powiedzieć, że nie mam wyjścia. Ja po prostu muszę regularnie być w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat byłem w tym kraju ponad 20 razy. Oprócz Warszawy i Poznania byłem też w Krakowie, w Łodzi, w Gdańsku, w Wrocławiu, a w zeszłym roku spędziłem majówkę na Kaszubach. I nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć więcej. Ale do rzeczy. Za każdym razem, kiedy jestem w Polsce, nieważne gdzie, nieważne jaka jest pogoda czy pora roku, na mojej twarzy zawsze jest uśmiech. I pewnie sami wiecie, jak to jest. Kiedy wspominamy szczęśliwe chwile, to nie pamiętamy szczegółów, ale dokładnie pamiętamy, co czuliśmy w danym miejscu z konkretnymi ludźmi. Będąc w Polsce, zdałem sobie sprawę z tego, jak ważny stał się dla mnie język polski. To nie jest język, którego będę używać tylko od czasu do czasu. Będę używać go przez resztę życia. Zdałem sobie sprawę, ile szacunku mam do Polski, Polaków, ich tradycji i ducha. Polska i Polacy budzą we mnie uczucia, które sprawiają, że jeszcze bardziej i głębiej pragnę odkrywać ten język, jego kulturę i jego ludzi. I to pragnienie staje się coraz silniejsze. To właśnie to palące pragnienie tworzy prawdziwą więź z językiem. To jest właśnie to, co mnie nakręca.
To jest to, co sprawia, że nie poddaje się, kiedy coś nie wychodzi. To jest to, co sprawia, że wciąż chcę iść naprzód, krok po kroku. Nawet jeśli szczyt góry leży gdzieś daleko, wysoko w chmurach. Nawet kiedy idę w deszczu, a droga jest stroma. Nie ma odwrotu. Kiedy wiesz, dlaczego się uczysz, żadna przeszkoda, nic nie stanie na Twojej drodze. Oto i moja historia. Moja historia o języku polskim i Polsce. Na mojej stronie znajdziesz obszerny artykuł po angielsku, w którym opisuję więcej szczegółów, zabawnych historii i przygód związanych z językiem polskim i Polską. Link znajdziesz w opisie poniżej. Jeśli interesuje Cię ten projekt, to jest temat Polski i języka polskiego i nie chcesz nic przegapić, zapisz się na newsletter mojego bloga. A jakie Wy macie doświadczenia z nauką języka polskiego? I pytanie do Was, Polaków. Co czujecie, kiedy obcokrajowcy uczą się Waszego języka i kiedy tak bardzo podoba im się Wasza kultura? Dzięki za uwagę i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym wideo.